Fabryka dzieci, farma niemowląt, produkcja pociech Hitlera, czy w końcu wylęgarnia Aryjczyków. Różnie nazywano ten opuszczony pałac. To tutaj w ramach nazistowskiego programu Lebensborn, czyli źródło życia, spotykali się oficerowie SS z pięknymi Niemkami w ramach, że tak powiem, produkcji nadludzi. Ogromny budynek wyglądem przypominający zamek skrywa wiele mrocznych tajemnic III Rzeszy, o których nie mówi się głośno. Dlatego dziś razem z nami wybierzesz się na wyprawę, aby odkryć, co skrywają wnętrza niegdysiejszej niemieckiej fabryki dzieci. Jesteśmy już w środku. Nie jest to proste wejście, bo obiekt jest podobno mega chroniony przez jakiegoś szeryfa samozwańczego właściciela, więc będziemy musieli dość po cichu przemykać. Każdy z Was ma telefon ze sobą? Ja mam radio. Masz radio? No. A Ty masz radio? No. Ja kurde nie wziąłem, ale dobra, to ja mam telefon, mam na wibracjach. No. Rozdzielmy się, bo to jest tak duży teren. Wiecie? To może nie każdy weźmie jedno piętro, a na dole potem zejdziemy na dół do piwnicy. No. Dobra, no to chodźmy. Powiem Wam, że jest naprawdę w dobrym stanie to miejsce. Widać, że ludzie tutaj nieupoważnieni nie mają wstępu, przez co nie ma tutaj niczego rozwalonego i wygląda to naprawdę dobrze. Takie pojedyncze rzeczy pobite, ale to... Dobra, gdzie kto idzie? To ty weź parter i pierwsze piętro, a my się podzielimy piętrami. Dobra. To piętro zostaw Łukaszowi, To? bo jemu zostało niewiele. Aha. Pójdź wyżej, ja pójdę wyżej, a ty jeszcze wyżej. No dobra, a będzie jeszcze wyżej? Mam nadzieję. Dobra, zobaczymy. No dobra, właśnie się rozdzielamy. Kuba poszedł w lewo, Łukasz został na dole i pada dół. Kuba, znalazłem wejście na iglicę. Tak? Niewiele musiałem szukać. A. To co, ty idziesz na górę? Mogę pójść na górę. Dobra, jak coś to dzwoni. Dobra. Sobie na tym parterze muszę najbardziej uważać, żeby za bardzo nie świecić po oknach i nie rzucać się w oczy. O, jakby nie patrzeć, właśnie to miejsce jest dostępne, ale jednak się dba o to, żeby tutaj za dużo wycieczkowiczów nie przychodziło. I tutaj też ciekawe skąd te łóżka są, bo jak w 87, jeżeli dobrze pamiętam, przedostatnim właścicielem był PGR. Był właścicielem przez kilka lat i kilka lat później przyjęli to prywatni przedsiębiorcy z Niemiec, którzy jak się pojawili, tak szybko zniknęli. Ale widać, że te łóżka to są, no, podejrzewam, że dużo starsze ode mnie, więc to jeszcze czasy PGR-u mogą być. Też lubię takie rzeczy, takie oldschoolowe drewniane drzwi. Jak się zupełnie zmienił głos, nie wiem czy słyszycie. Zobaczcie, puste pomieszczenie, co prawdaż, ale na ziemi leży słoma, czyli było słomą ocieplane. O, zobaczcie. Zobaczcie na górę. Chociaż w sumie jak patrzę na te deski i myślę o tym, że ja tutaj po tych deskach chodzę, to można zaraz zlecieć na dół. Dobra, znalazłem się na górze, jestem na iglicy. Możecie zobaczyć przyspieszone około 2-sekundowe wejście. A chyba nawet nie na iglicy, a na razie na strychu. Z tego co patrzę się po kosach dachu. Też za chwilę wam je pokażę. No właśnie tutaj, widzicie? Pokrótce opowiem wam nasz plan. Mianowicie Łukasz został na dole i obada pierwsze piętra. Kuba jest po środku, ja jestem na samej górze. Każdy z nas sprawdza to, jak to wygląda. Spotykamy się, no i idziemy dalej. W ogóle, dlaczego to miejsce nazywane jest wylęgarnią Aryjczyków? Słuchajcie, decyzją Himmlera powstaje coś takiego jak Lebensborn, czyli po prostu organizacja zajmująca się tworzeniem ludzi doskonałych, właśnie aryjskiej rasy. W tym miejscu przetrzymywane są, ale dobrowolnie, niemieckie kobiety, których zadaniem jest płodzenie idealnych niemieckich dzieci. Kiedy dziecko miało 6 miesięcy, zostało zabierane matce i przekazywane dalej w głąb Niemiec. Niemcy w tamtych czasach, pomimo to, że był zakaz aborcji, to mieli z tym duży problem. Podobno, tak się szacuje, że
600 000 aborcji zostało przeprowadzonych właśnie w tamtych latach. Natomiast z takich ośrodków jak ten dane są dość rozbieżne, bo niektórzy mówią od kilkudziesięciu do 100 000 nowych narodzin, właśnie tych ludzi idealnych, że tak powiem, nadludzi, tak? Czasami robiono też w ten sposób, że załóżmy taki Niemiec miał z Polką na przykład, czyli z krajem, który był przez nich okupowany, dziecko. Następnie to dziecko tej matce zostało zabierane i przekazywane rodzinie niemieckiej do wychowania. I zostały wychowywane no nie przez swoich rodziców i nie wiadomo. Ja się zastanawiam, co teraz z nimi jest. Jeżeli jeszcze żyją, a myślę, że żyją. Widać, że ten budynek miał kilka różnych zastosowań. Na początku był projektowany przecież jako szpital. Podejrzewam, że te pomieszczenia nie były jakoś specjalnie aranżowane przez te ponad 100 lat historii tego budynku, więc widać, że pomieszczenia może jak w starych czasach, ale wyglądają właśnie tak dosyć szpitalnie. Później ta niesławna historia Lebensbornu i tego wylęgarni Aryjczyków, ale tę historię pewnie Kuba już opowiedział w lektorze. Albo za chwilę wam ją opowiemy. Później przez dłuższy okres czasu funkcjonowała tutaj szkoła, czyli te wszystkie duże pomieszczenia porozlokowane właśnie obok siebie. To wszystko miało ręce i nogi, to wszystko się zazębiało ze sobą. Na szczęście, jak znacie historię, do końca Niemcom nie udała się ta ekspansja na Europę i dzięki temu możemy teraz żyć w normalnym kraju. Chodzę na samą górę. Zobaczcie, tutaj macie ten okno. Wygląda, jakby tutaj kiedyś albo była jakaś duża okiennica z witrażem, ewentualnie zegar, ale to drugie wątpię. No i tu jest to strych, zwykły strych. Sam budynek, pomimo wieku, jest naprawdę dobrze zachowany. Dlatego jest co tutaj zobaczyć. Jeszcze jakiś ciąg pomieszczeń. Wszystko wybudowane z czerwonej cegły. Wszystkie pomieszczenia wręcz takie same. Tak jak sobie myślę, że właśnie te kobiety prawdopodobnie przebywały w tych pomieszczeniach. Strasznie dziwne uczucie. Dobra, idziemy dalej, ale zapytacie pewnie, co z właścicielem. No, budynek przechodził wiele razy z rąk do rąk. W tym momencie należy do... O proszę, jaka dziura. W tym momencie należy do strony niemieckiej, ale jest przeciwko nim cały czas jakiś pozew. Więc tak naprawdę nie wiadomo. Natomiast mieszkańcy tutaj okoliczni postanowili, że będą dbali o ten zabytek. A tu proszę, chyba była kaplica. Widzicie? Bo jest krzyż. Tylko ta część jest kompletnie spalona. Ale pójdę tutaj na górę, bo tutaj był Konrad i jeszcze są jakieś dziwne, ciekawe pomieszczenia. Tutaj musiało być główne wejście. Tutaj pan ochroniarz przyjmował interesantów. Tutaj się wchodziło na korytarze albo wchodziło się na górę i podchodziło się do poszczególnych właśnie pokoi, załatwiając swoje sprawy administracyjne. No, tak jak to w wojewódzkich urzędach było. Tym bardziej smutne, że skoro zajmował się ten wojewódzki urząd, to jasne, sprzedał to niemieckim inwestorom. Jasne, planowali tu zrobić hotel, więc przynajmniej na papierze to wyglądało wszystko ok, fajnie, ktoś się tym zajmie, budynek będzie miał drugą szansę. No ale jak to niestety często bywa, no inwestor się pojawił i zniknął zaraz. A budynek stoi jak stał. Tylko zastanawiam się nad jedną rzeczą. Jak wyglądało właśnie tutaj ten niesławny Lebensborn w momencie, kiedy te wszystkie, cała organizacja zajmowała się matkami oczekującymi na poród, bądź dziećmi spłodzonych właśnie przez SS-manów czy zwykłych niemieckich żołnierzy. Wiadomo, od strony technicznej pewnie taka matka miała wszystko zagwarantowane, szczególnie w czasach wojennych. Miała wyżywienie, miała wikt, opierunek, ale przy okazji wyobraźcie sobie, że to dziecko może nie tyle było germanizowane, co musiało mieć straszne pranie mózgu, że wiadomo, kilkumiesięczne dziecko jest może nie tyle podatne, to po prostu chłonie wszystko, co jest z okolicy, ale taka więc po prostu od początku było wychowane na takie germańskie uber dziecko, ale taka matka też musiała być może nie tyle indoktrynowana, ale musiała być pod wpływem właśnie tej organizacji Lebensborn, tak aby była skłonna oddać takie dziecko
jeszcze uważać, że to, co robi, jest słuszne. Ale już zmieniając temat, co my tu mamy? Wow! Wow! Sam ten obiekt cały, w którym aktualnie się znajdujemy, powstał w XIX wieku jako neogotycki budynek z założeniem oczywiście szpitalnym. I co ciekawe, był założony właśnie przez zakon. I pomimo tej całej burzliwej historii, dalej przetrwała tutaj kaplica, w której aktualnie się znajdujemy. Pomijając już właśnie czasy wojenne, pomijając czasy komunistyczne, właśnie te PGR-y, szkoły, ale mimo wszystko ta piękna kaplica tutaj się ostała. Może w stanie nie do końca takim idealnym, w jakim powinna się ostać, ale szanuję mocno. Naprawdę piękne, piękne miejsce. Cały czas tak profilaktycznie się wychylam. Patrzę, czy nikt nie idzie. Właśnie zszedłem na piętro, na którym był Kuba. Zobaczymy dalej, czy może gdzieś tutaj będzie. Z plecakiem zawsze ciężko się przyciskać, ale jakoś to się udaje. Zobaczcie, kolejne pomieszczenie, do którego wchodząc czujesz się, jakbyś przeniósł się w czasie o jakieś 100 lat. Cegły z podtynku, którego już praktycznie nie widać. Okna strzeliste. Tutaj widać, że było kiedyś przejście, ale zostało zamurowane. Chodźmy dalej, szukamy Kuby. Kuba miał właśnie się zajmować eksploracją tej części, tego skrzydła. Co chwila nerwowo spoglądam za szyby, aby zobaczyć, czy niczego i nikt nie przyjeżdża, ale na szczęście nic się nie dzieje. I znalazłem Kubusia. Czekaj, bo coś Łukasz krzyczał do nas. Tak? Nie wiem jak na tych wyższych piętrach, ale na pierwszym mi się kaplicę udało znaleźć. O. Ciekawe miejsce? Jak w sumie wszystko Powiem ci, tutaj. że tak, jest antresola, bardzo fajne sklepienia, a jeszcze witraże zostały. O! Obadałeś już górę? Tam To za wiele nie tam zostało. czekam na nas. Zaraz Dobra, przyjdziemy. Łukasz, to nagrywaj, czekaj tam na nas, my za chwilę zejdziemy. W sumie tak stwierdziłem, że pokazałem wam to z GoPro, ale dużo lepiej będzie, jak po prostu staniemy we trzech i sobie na luzie pogadamy. Na wyższe piętra jeszcze zdążę podejść, szczególnie, że tak jak widzicie, tutaj na moim piętrze zostały już tak naprawdę tylko gołe ściany. No i pomieszczenia, ale te pomieszczenia już widać, że przynajmniej były próbowano je remontować, bo wszystko, co było na tych ścianach, zostało skute aż do właśnie ocieplenia na suficie. Wszystko, cały tynk, wszystko zostało zbite. Aha. To już widzę, gdzie jest kaplica. Mianowicie za tym strzelistym wejściem. Tak jak tutaj. Z plecakiem wchodzenie nie jest takie słyszane. O, szyby jeszcze zostały. Chodzi witraże nie ma. Nie wiem, jak dla mnie to spełnione miejsce. Pomimo właśnie tego, że ten budynek został przejęty przez żydowskiego kupca, później była historia Lebensborn, później radzieccy żołnierze, PGR-y, szpital, mimo wszystko przez te wszystkie lata ostała się tutaj kaplica, więc to jest naprawdę taki fajny znak czasu. Obczajcie jeszcze tę stronę, widzicie? Wszędzie są te krzyże. I trzeba by było sprawdzić, jak się nazywał ten zakon. On chyba nazywa się maltański. I ja nie wiem, czy to nie jest krzyż maltański. Tak. To jest krzyż maltański. Możliwe, czyli jest to z połowy XIX wieku. Jeszcze kaplica, która została i Kondradzie. została przebudowana. Tak, Konrad. Ja się oślepiłem. A byliście już na samej górze? Stryki i takie okrągłe okno. No dobra, trzeba na to wejście na antresolę znaleźć. No, to piętro wyżej. No. Powiem wam, że już kręcimy chyba 7. odcinek w ciągu 2 dni. A też nakręciliśmy dużo innych opuszczonych miejsc związanych z II wojną światową. Powiem wam, że coraz bardziej do mnie dochodzi. Już mnie na początku jeszcze bardziej to zaskakiwało, ale teraz to już w ogóle jest masakra, że jaki Niemcy mieli rozmach. To jest wręcz aż niesamowite, co nie? Tworzyli własną rasę, mieli jakieś super bronie. W ogóle badali jakieś nadprzyrodzone rzeczy. Kurczę, Himmler szukał coś na temat czarownic. Niepojęte to dla mnie było. No jesteśmy. Utrzyma nas? No, jak na razie utrzymuje. Stara, dobra niemiecka konstrukcja. To zrobił
K2 graffiti i te płytki ułożył w, wiesz, K. Rzeczywiście. Co to jest K2? Nie wiem. W górze. Może jakiś alpinista. Może się przygotowywał tutaj. To teraz albo piwnicę, albo górę. Na Górę górze już byłem. wiele nie ma, więc może piwnicę. Ale byłeś na samej górze już? Byłem na samej górze wyżej. Podlet nie sobie. No, dokładnie. To został nam sam dół. Zobacz, jak ludzkie życie może zostać uprzedmiotowione. No. Jak coś tak pięknego jak poród może stać się Maszynowe. maszyną właśnie do wiecie co, tworzenia propagandy, rasy. Ale sama cała ta doktryna polityczna, która dla nas jest czymś abstrakcyjnym właśnie, że wywyższanie jednej rasy na drugą, że selekcjonowanie ludzi, którzy by już nawet nie są traktowani jako ludzie, tylko bardziej jako maszyny rozpłodowe. Że wybieranie tych pseudo najlepszych genów. A to Himmler był tak. Tak, ale też zauważcie to, że ta zwykła, podła natura ludzka wykorzystuje doktrynę słuszną, niesłuszną, ale też są plotki, że żołnierze SS i NSDAP wykorzystywały te kobiety jako swój zwykły harem. Zgadza się, no sądzę, że tak mogą być, ale niestety to są plotki niczym nieudowodnione i raczej nikt tego nie udowodni. Przynajmniej nie my w tym miejscu. Chodźmy dalej. Dobra. Mroczne miejsce, mroczne piwnice. Mimo to, że widać, że nowe, jakieś instalacje tylko czerwone. Tutaj po lewo powinno być wyjście. Ty, to jest wszystko w takich świecących się białych płytkach. Widzicie? Tak jak w szpitalu. Kiedyś dawno temu był to szpital, może te płytki były na tyle dobrym stanie, że zostały tak jak na początku. Jak z koloru to szpital No, jak z horroru, to tak. Ona jest jakieś graffiti. Cicho. Lodówki, firanki. Już pomieszczenia. Tutaj musiał być chłodniak kiedyś. Już te pomieszczenia poadaptowane już do tych bardziej nowożytnych czasów. Ale i tak fenomenalne miejsce jest. Łukasz jak zwykle kradnie. Kopiuje wszystko co może. Wtedy kiedy nam zależy na dyskrecji. Ale cóż. Chodźmy. Doszedłem do jakiegoś pomieszczenia na samym końcu, w którym jak widzicie nie ma nic. Naprawdę te płytki robią robotę, jeśli chodzi o wyobraźnię człowieka. Co tutaj mogło być? Nie wiem. Ale teraz każdy z Was, kto to ogląda tą scenę, wyobrazi sobie czasy II wojny światowej, gdzie leżały tutaj kobiety, które rodziły dzieci o nadzwyczajnie blond jasnych włosach, niebieskich oczach. A po co to było? No trochę sfiksowania tej cudownej rasy, którą podobno wybrał Bóg. Niestety byli to paranoicy. Powiem wam, że można tutaj zobaczyć przekrój wieków. Od ceglanych ścian bez tynku, poprzez drewnianą boazerię, czy jakbym to nazwał, i coś na wzór kantyny. O, spadziste dachy, półkoliste okna, kapliczki, jakby ze średniowiecza. I toaleta. I kibelek. I tutaj kończy się nasza wyprawa po szpitalu dawnego zakonu kawalerów maltańskich. Miejsce, na które swoje łapy położył Lebensborn, który chciał stworzyć idealnego Aryjczyka. No dzisiaj Wam bardzo dziękujemy, jeszcze nie wyłączajcie, bo zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału na Instagrama, Facebooka. Na dole taki czerwony przycisk musi zrobić się szary, wtedy jest fajnie. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie.